W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii czytamy: Pan Jezus przyprawił się i przybył do miasta swego. Tak już nawiasem, bardzo ciekawe, co to znaczy miasta swego. Do Betlejem? Raczej nie. Do Nazaretu też nie. Do Kafarnaum. 3 miasta, 3 miejsca są związane z życiem Chrystusowym w sposób szczególny. Właśnie w Betlejem się urodził, w Nazarecie, gdzie się wychował, i w Kafarnaum, gdzie większość czasu swojego nauczania, mimo że on chodził po całej ziemi ludzkiej i dzisiejszej Palestynie de facto, to większość czasu spędzał w Kafarnaum, dlatego ewangelista mówi: przybył do miasta swego. A więc dzisiejsza scena uzdrowienia owego paralityka to jest ta sama scena, w której tam się wpychali na ten dach, zdjęli tą połać, żeby go tam spuścić, tylko to każdy ewangelista nieco inaczej opisuje, wskazując nam na różne aspekty albo różne rzeczy, które on zapamiętał. I dzisiaj, moi drodzy, na oczach tych zgorszonych Żydów, którzy nie mogli rozgryźć, jak to jest, że ktoś, kto bluźni, może uzdrawiać, bo przecież Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Moi drodzy, zobaczmy, że Chrystus Pan powiedział, nie mówi najpierw: idź, jesteś zdrowy, tylko najpierw odpuszcza mu grzechy. Najpierw go podbudowuje, mówi: ufaj, synu, odpuszczam ci twoje grzechy. Potem po tej utarce słownej uzdrawia. Co nam to, moi drodzy, może sugerować? Najpierw grzechy mu odpuścił, a potem go uzdrowił. Owszem, może sugerować to, że owa choroba mogła być skutkiem grzechów tego człowieka, a uzdrowienie jest uzależnione od uzdrowienie ciała jest uzależnione od uzdrowienia duszy. Czyli najpierw trzeba mu grzech odpuścić, aby mógł ze swojej niemocy być uzdrowiony. Zatem, moi drodzy, choroby i dolegliwości, tak związane z naszą ludzką naturą, słabą, mogą być skutkiem popełnionych grzechów. Prawda niepopularna, ale trzeba to sobie mieć przed oczami i zawsze o tym pamiętać. Nie zawsze są choroby skutkiem grzechów, znaczy w sensie absolutnym to są, ponieważ choroba jakakolwiek jest skutkiem słabości naszej natury, osłabione po grzechu pierworodnym, więc jest skutkiem jakiegoś grzechu. Natomiast w sposób bezpośredni może być, ale nie musi. No oczywiście, jak ktoś tam, powiedzmy, cierpi na martwość wątroby związane z nadużywaniem alkoholu, no to wiadomo, że choroba jest skutkiem jego grzechu. Natomiast mówimy o jakichś chorobach, które raczej w sposób niespodziewany mogły nas dopaść. I gdy popatrzymy na Pismo Święte, to mamy niezliczoną ilość przykładów tak na to, że choroba jest skutkiem grzechów, jak i że nie jest. I tak, moi drodzy, na początek popatrzmy w Stary Testament, może przykład najbardziej adekwatny, albo najbardziej bijący po oczach, jako skutek grzechu, albo nawet gniewu Bożego. To jest Księga Wyjścia, plagi egipskie. Rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca, a Mojżesz niech rzuci ją ku niebu przed oczami Faraona. Wzięli więc sadzy z pieca, stanęli przed Faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu i powstały wrzody i pryszcze na ludziach i zwierzętach. Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo i czarownicy mieli je jak inni Egipcjanie. A więc tutaj te dolegliwości ciała, te wrzody i inne przykre sprawy, jako skutek gniewu Bożego na zatwardziałych Egipcjan, na Faraona, który był wielkim grzesznikiem. I innym razem, tu już Pan Bóg też przestrzegał ustami Mojżesza od Księgi Powtórzonego Prawa. Akurat wypisałem ten fragment, bo jest szczególnie obfity w różne... No cóż, to jest Pismo Święte, jest fragment przeczytany. Jeśli nie usłuchacie głosu Pana, czyli to jest warunkowa sprawa. Jeśli nie usłuchacie głosu Pana Boga swego i nie wykonasz pilnie wszystkich Jego poleceń i praw, które ja dzisiaj Tobie daję, spadną na Ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną Cię. Pan sprawi, że przyjdzie na Ciebie zaraza. Pan dotknie Cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zważeniem zbóż. Pan dotknie Cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbą, parką i nie zdołasz ich wyleczyć. Pan dotknie Cię obłędem,
ślepotą i niepokojem serca. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach i nie zdołasz ich uleczyć. Rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy, jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego prawa. Pan dotknie ciebie i potomstwo twoje plagami ogromnymi i nieustępliwymi, ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przyjdą do ciebie wszystkie zarazy Egiptu. Drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi niezapisane w księdze tego prawa ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Twarde słowa, no ale to też jest Pismo Święte, moi drodzy. Gdy popatrzymy może na te słowa, które są nam, wydaje się, nieco łagodniejsze, na psalmy. Psalmami modli się Kościół codziennie. Księża, siostry zakonne, zakonnicy, mnisi codziennie śpiewają i przez cały dzień i noc oddają chwałę Panu, śpiewając psalmy. A w nich także czytamy. Psalm 107. Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki. Obrzydło im jedzenie i byli bliscy bram śmierci. Wołali ucisku do Pana, a On ich uwolnił trwogi i uleczył ich. Psalm 38. Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w swojej zapalczywości. Utkwiły bowiem we mnie strzały Twoje, a ciężka Twoja ręka zaciążyła nade mną. Nie ma w moim ciele nic zdrowego na skutek tego zagniewania. Nic nietkniętego w moich kościach na skutek mego grzechu. Cuchnią i ropieją moje rany na skutek mego szaleństwa. No i ktoś powie, no dobrze, Stary Testament. Tutaj w Starym Testamencie mamy surowego Boga, który karał, gromił i różne wielkie rzeczy czynił. Ale w Nowym Testamencie to jest łagodny Pan Jezus, który po ziemi chodził, uzdrawiał i tak dalej. Moi drodzy, to jest ten sam Bóg. Pan Jezus jest częścią Trójcy Świętej, jest osobą Trójcy Świętej. Więc nie może się zmienić Pan. A to potwierdza nam bardzo jasno Pismo Święte. I sam Nowy Testament, popatrzmy. Pan Jezus do tego, który czekał na uzdrowienie w sadzawce Betesda, upomniał go, mówiąc: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Święty Paweł w liście do Koryntian, słowa, które słyszymy we przygotowaniu na Świętym Sakramencie w Boże Ciało Wielki Czwartek. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego wśród was wielu słabych, chorych i wielu pomarło. A więc za grzech świętokradztwa, słabość, choroba, a nawet śmierć. No dobrze, tu mamy przykłady na to, kiedy choroba jest skutkiem grzechu, czyli może tak być. Natomiast nie jest to sposób automatyczny, jak uważali faryzeusze. I owa sprawa z niewidomą od urodzenia jest takim najpiękniejszym przykładem w Nowym Testamencie, który łamie ten schemat. Faryzeusze uważali, że nawet do niego krzyknęli: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz mu wyrzucili. Cały urodziłeś się w grzechach. A niewidomą od urodzenia, zatem urodził się w grzechach. Jeśli nie w swoich, bo ich nie miał, to w grzechach swoich rodziców. Dlatego nieco wcześniej, tuż przed uzdrowieniem tego niewidomego, apostołowie pytają Zbawiciela: kto zgrzeszył? On, że się ślepy urodził, czy też jego rodzice? I wtedy Zbawiciel odpowiada im, że ani on, ani jego rodzice, ale abyś objawiły na nim sprawy Boże. I wreszcie piękny przykład cierpliwości Hioba i Tobiasza, starszego, o którym czytamy w księdze Tobiasza. Oni obydwaj dotknięci byli niemocami i ciężkimi chorobami, aby ich wypróbować. Pan Bóg chciał wypróbować ich wiarę, podnieść ją na wyższy poziom, dlatego dotknął ich chorobą, a Tobiasza ślepotą, aby poddać próbę ich wiary. Poddać na próbę ich wiary. I oczywiście okazali się sprawiedliwymi. Jakie grzechy zatem mogą wywoływać takie skutki?
O jednym już święty Paweł powiedział, to jest świętokradztwo. Ale to jest tylko jeden z grzechów, chociaż wydaje się najstraszniejszy. Można by tu wymienić wszystkie grzechy. Natomiast na pewno do katalogu najcięższych należą nienawiść, nieprzebaczenie, tajona nienawiść, jakiś zazdrość, nieczystość. To się gdzieś pojawiają. Dlatego, moi drodzy, gdy popatrzymy na kolejność, którą dzisiaj Chrystus Pan zdawa tego człowieka, to przypomina się 4. Sobór Laterański, rok 1215. I na tym soborze już wtedy zadekretowano, że zanim lekarze podejmą się leczenia, należy wezwać kapłanów Kościoła, aby dany człowiek spowiadał się i przyjął święte sakramenty. Może choroba ustąpi. I to było mówione o każdej chorobie, czyli zanim lekarze się zajmą takim człowiekiem. Ponieważ wykluczyć nie można, że choroba nie jest skutkiem grzechu, zatem najpierw uzdrówmy duszę tego człowieka. A ponieważ dusza jest złączona z ciałem, a więc za czasem choroba duszy przychodzi na ciało. A znowuż zdrowie duszy czasem może wpływać na zdrowie naszego ciała. I tak wreszcie, choć sama choroba, moi drodzy, nie jest, jak dzisiaj się popularnie mówi, jakąś wartością samą w sobie, bo jest skutkiem grzechu zawsze w jakimś sensie, to jednak ona może być środkiem nawrócenia. Okazją do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem. Sprawić może, że człowiek szybciej dojrzewa. Bo zobaczcie, że właśnie z chorobą Kościół złączył sakrament, jeden z sakramentów świętych. Jest tylko 7. I w tej elitarnej cyfrze właśnie znajduje się choroba. A więc choroba jako środek nawrócenia i zjednoczenia z Bogiem. Dlatego, że Chrystus Pan, jako sługa Pański, opisany w księdze proroka Izajasza, o którym czytamy, On wziął na siebie nasze słabości, dźwigał nasze choroby. I my, naśladując Zbawiciela, moi drodzy, możemy z chorobą, którą cierpimy, albo jeśli widzimy, że ktoś z naszych bliskich cierpi, cierpliwie tłumaczyć, że możesz to cierpienie, zawinione lub nie, ofiarować za swoje grzechy, albo za nawrócenie, albo za grzechy naszych bliskich. Ma to wtedy ogromną moc. Jeśli jest niezamienione, ma jeszcze większą. Dlatego to święty Augustyn widział w chorobie żertwę ofiarną, a święty Jan Chryzostom widział w niej szansę wiary, a Grzegorz Wielki okazję do ćwiczenia się w cierpliwości. Doskonale rozumiem, bo sam chyba jestem trochę chory i mnie to strasznie irytuje, ale muszę ćwiczyć się w cierpliwości, bo na pewne rzeczy nie mam, albo przynajmniej mogę mieć wcześniej, ale już teraz nie mam okazji do przeciwdziałania, więc cierpliwość. Dlatego, moi drodzy, już na koniec reasumując, choroba. Nieodłączna część naszego życia. Przyjdzie prędzej czy później. Nawet jak teraz jesteśmy zdrowi, to przyjdzie starość, słabość naszego ciała. Wtedy wykorzystajmy ten czas jako okazję do cierpienia i nawrócenia. Okazję do zdobywania zadośćuczynienia za grzechy już tutaj, abyśmy w czyśćcu mieli łatwiej, abyśmy w czyśćcu mieli lepiej. Umiejmy także pocieszać naszych chorych. Zobaczcie, że w tym opisie sądu ostatecznego, który Zbawiciel mówi, że jednym z uczynków miłosierdzia jest nawiedzanie chorych. Byłem chorym, a nawiedziliście mnie. Usługiwaliście mi. Dlatego nazywa ich potem błogosławionymi. I za to daje wielką Panu Bóg zapłatę. Pamiętajmy o tym i zawsze w perspektywie chrześcijańskiej i katolickiej patrzmy na swoją chorobę, czyjąś i nigdy o tym nie zapominajmy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.